Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj w moim filmiku chciałam Wam pokazać moje kopytka. Ostatnio robiłam kartoflane pire i powiedziałam Wam, jeżeli Wam zostaną ziemniaki, możecie dołożyć troszeczkę twarożku, jajko, sól, mąka, wymieszamy i robimy pyszne kopytka. Te dzisiejsze kopytka chyba to są tak zwane pierożki leniwe. To znaczy mamy ziemniaki, mamy mąkę, mamy jajko, a więc coś jak pierożek, ale nie pierożek, tylko kopytka. Dlatego dzisiaj chciałam Was zaprosić na to pyszne, proste danie. Teraz przejdę, pokażę Wam, jak ja robiłam te moje kopytka, można powiedzieć z resztek kartoflanego pire, bo kto nie lubi takiego dania. Dlatego teraz zapraszam Was bardzo serdecznie. I proszę zobaczyć, odcedziłam. Tak wygląda. Obsuszę je troszeczkę. To jest bardzo ważne, że tam wody nie było. 2 łyżki masła, 50 gram śmietany, 3-4 łyżki można powiedzieć, sól, pieprz. I proszę zobaczyć, ja to moje pire ziemniaczane przecisnę jednak przez praskę, bo tutaj do kopytek lepiej mieć jakby takie bardziej kremowe. Ja Wam zważyłam, jest 400 gram tego pire. Ono musi być przestygnięte. I do tego daję 200 gram twarożku. Można również przez praskę, ale niekoniecznie. Teraz do tego daję 1 jajko. To, co musimy dać, to oczywiście z łyżeczkę soli i gotujemy w wodzie również słonej. W środku był pieprz, a ja mimo wszystko dam jeszcze troszeczkę, z 1/3 łyżeczki. I również troszeczkę papryki można dać, z 1/3 łyżeczki papryki. Też nie przeszkodzi, naprawdę nie zaszkodzi. I to teraz, jak tak sobie ładnie wymieszamy wszystko, do tego dajemy około 1 szklanki mąki. A więc u mnie jest 200 gram mąki. Ja tutaj wsypię z 2/3 mąki, około 60 gram zostaje na podsypanie. Albo gdyby było za rzadkie, wtedy mogę dosypać zawsze, nie? To musi być takie dosyć twarde. Nie może być w żadnym wypadku rzadkie, jakby, czy miękkie ciasto za bardzo. A więc 150-160 starczy. Zależy, jaki macie również twaróg, bo możliwe, że macie twaróg już na przykład ze śmietaną w środku, to on będzie rzadszy, nie? Także to wszystko zależy. Ja myślę, że starczy, że super ciasto wyszło. I proszę zobaczyć, wyszło superowe ciasto. Teraz potrzebuję tą resztę na podsypanie tego ciasta. Ono nie może być rzadkie, bo Wam się wtedy będzie źle kroiło. I teraz z tego, jak mi się to tak fajnie już możemy jeszcze obsypać, nie zaszkodzi, po prostu one Wam się wtedy nie rozgotują. Wtedy wrzucamy na wodę osoloną, pół dużego garnka wody, płaska łyżka soli i wrzucamy te kopytka. Możemy na 2 razy ugotować jak najbardziej. Dzielimy sobie na przykład na 4 części. I każdą część rolujemy sobie na fajny taki rulonik. Cieniutki. Oczywiście takie zwyczajne, klasyczne macie już na moim kanale, zwykłe, zwyczajne kopytka, a to są kopytka, tak zwane pierogi leniwe, dla leniwych, albo po prostu dlatego, że szybko się robi i tam w środku jest i twarożek, i ziemniaki, i mąka, a więc można powiedzieć, że wszystko, co jest w pierogach takich z twarożkiem. I to również można podać z sosem.
Tak troszeczkę można też spłaszczyć lekko. I robimy sobie takie kopytka. I podajemy również z tym gulaszem z żołądków drobiowych. Albo z pire, albo z ziemniakami, co sobie życzycie. Jeżeli na przykład są grubsze te paseczki, można tutaj tylko z centymetr. Jeżeli są wąskie, można z 1,5 centymetra i wtedy wrzucamy na osoloną wodę. Po wypłynięciu z 2 minutki i już są gotowe. I za każdym razem będę teraz Wam mówiła, jak nie zapomnę oczywiście. Wchodźcie sobie nie na wideo, bo ich jest tak dużo, ale wchodźcie sobie już na playlisty. Tam jest posortowane. Będziecie mogli sobie szybciej znaleźć dane danie. A więc 10 minut i macie już na talerzu. Oczywiście zapraszam do zrobienia. I jeżeli Wam się przepis spodoba, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Składniki podam Wam pod spodem. I teraz wrzuciłam na wodę, gotującą się już, osoloną. I jak one mi wypłyną, z 2 minutki i są już gotowe. Tak już wyglądają te moje kopytka, a więc czas pija. Myślę, że perfekt. A więc 2 minutki do 3 maksymalnie. Zależy jakie duże są kawałki i gotowe. Teraz wlewam z pół litra wody. Tak już wyglądają i odcedzam. I już są gotowe. Teraz możemy tylko dać na talerz, do tego sosik. Gotowe. Tak wyglądają. Tak wyglądają już na talerzu. To jest duży talerz, średnica chyba z 35 cm, a więc tego mało nie ma. Oczywiście sos możecie sobie zrobić jaki chcecie. Ja dzisiaj mam żołądki. To są żołądki po prostu z kurczaka, jak flaczki. Do tego pieczarki. A więc pokażę Wam tą opcję właśnie taką. I tutaj zostaje druga porcja. A więc najeść się można. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zrobienia. To danie możliwe, że zrobię jako kopytka osobno, a możliwe, że dołożę Wam jeszcze do tych żołądków, że można podać również z kopytkami. Zapraszam.